Cześć moi drodzy, słuchajcie, chcę Wam zaprezentować nową furę, którą będę jeździł na swoje van life'y. Jak wiecie, trafik mi się nie sprawdził, jakoś nie mam do tego auta przekonania, więc kupiłem to Volkswagena T4. Nazwałem go białą perłą, 2,5 turbo diesel, 102 konie. Nie sugerujcie się tym czerwonym bo ktoś sobie po prostu farbką pomalował. Taki wiecie, wiejski tuning. No, fureczka wygląda w ten sposób. Dziurę się wpakowałem. Fura wygląda w ten sposób. Była cała malowana. Wszystko było rozbierane. Wszystko doszczętnie. Okna powyciągane. No, demontowane było wszystko. Była malowana na nadwozie kompletnie na biało. Stan nadwozia jest nienaganny, natomiast podłoga jest do zrobienia. Znaczy się, w sensie nie tak masakrycznie, nie? Ale co nieco tam trzeba będzie zrobić. Otwieram go w ogóle. Jak widzicie, wszędzie zameczki manualne. Póki co. Możecie się zdziwić, że jeden klucz używam tutaj, a drugi do czego innego. No ale tutaj poprzedni właściciel wymienił wkładkę, no i jest osobny klucz. Oczywiście wstawimy tutaj centralny zamek, który zresztą zakupiłem. Otwórzmy tu. Miałem wcześniej problem, że te drzwi się ciężko zamykały, chodziły, ale już coraz lepiej. Smaruję tam WD, wtryskuję gdzie trzeba. Jak widzicie, środeczek tutaj już małe przygotowania, właściwie nie przygotowania, tylko deska już, na której sobie spałem generalnie w tym samochodzie. No dobra, ale do tego dojdziemy później. W każdym razie, no jak mówię, podłoga będzie do zrobienia. Takie detale, zobaczcie. Tutaj na przykład w małym stopniu tutaj coś takiego. Tam generalnie no nic nie widać. Musiałem to deska, ale żebym Wam pokazał. Ale co nieco nie będzie do zrobienia. No, tablic nie ma, bo właśnie przerejestrowuję. No ale generalnie tu wszystko jest ładnie zrobione. Tu jest pociągnięte pod spodem. To jest bym Wam pokazał. Tutaj właściciel powiedział, że całe nadkole pod tym plastikiem jest pokryte Raptorem, a tu to nie jest ruda, a tutaj to jest Raptor. Progi zrobione, zakonserwowane wewnątrz. Gorzej, no, możecie zobaczyć, progi są zrobione. Pod spodem bym Wam pokazał, ale to Wam pokażę, jak będę montował Webasto, bo będę musiał wejść pod samochód. No generalnie tu jakiś purchelek taki mały, gdzieś jeszcze z tyłu na drzwiach chyba był purchelek, a tak generalnie no nie ma się do czego przyczepić. Tutaj pod szybie, gdzieś tutaj w miejscu, tutaj widzę delikatnie jest coś nie tak, coś tam się, znaczy nie ma purchelka, tu tak delikatnie pod uszczelką, ale szybę będę wymieniał, nie teraz, później, ponieważ tutaj jest odprysk taki na szybie, tam gdzieś jeszcze jest taki niewielki ubytek, tu jest zabezpieczone przez poprzedniego właściciela, no dostał kamień, dziurka była, zabezpieczył to specjalnym środkiem do zabezpieczenia pękniętych właśnie szyb, nie ma żadnej pajęczynki, także na razie jest spoko. No i co tu jeszcze powiedzieć? Jak mówię, samochód był przygotowany, rozbierany do malowania całkowicie, szyby były wyciągane wszystkie, jak widzicie nie ma tutaj uszczelek w ogóle. Poprzedni właściciel nie chciał uszczelek i kazał wkleić, po prostu są szyby tylko i wyłącznie wklejone. No i te wklejenie, do tego bym mógł się przyczepić, bo jest zrobione niefachowo, tu klej powychodził, widzicie, takie klej do wklejania szyb, taki czarny. Najbardziej to widać, tu zobaczcie, takie bałwany, no nie wykończyli tego chłopaki, ale myślę, że coś tutaj można by było zadziałać, coś, są detale. Właśnie, tu Wam pokażę, purchelek. Widzicie, tylko w tym miejscu jest taki purchelek. Zajmę się tym, jak się trochę cieplej zrobi. Na razie będzie tak. Idziemy do środka, to Wam powiem, co będę robił. Środeczek już Wam pokazuję, tak wygląda. Wszystko ładnie zadbane. Mankamencik następny. Ruchoma kierownica, znaczy kolumna kierownicy. To jest tylko luz na tutaj podporze, tam jest taka sprężynka, tam po prostu trzeba
jakąś podkładkę dać, ścisnąć coś tam i będzie tacy. To zajmiemy się później, to są detale. Tu wszystko mi działa. Wszystkie stopnie mi działają. Tu mi nie działa, muszę rezystor. Działa mi tylko na trzecim biegu. 1 i 2 nie działa, czyli rezystor jest do zrobienia. O, widzicie, 577 970 km przejechane, więc jest na dotarciu. Właściwie skończyło się dotarcie, jest teraz dotarty silniczek. Oczywiście taki żarcik. Proszę bardzo. Halinka jeździła ze mną w trafiku, teraz będzie jeździć tutaj w Białej Perle. No i tutaj córki mi wsadziły Pepę jeszcze, niech sobie jeździ. No to mam właśnie, zobaczcie, centralny zamek. No, taki centralny zamek. Będę go montował już niebawem. Plany. Jakie mam plany? Zakładam Webasto w pierwszej kolejności. Właśnie dzisiaj, że będę za to zabierał. Potem centralny zamek. No i później będziemy takie różne ulepszenia robić. A całą budę, słuchajcie, bo tutaj mam... Chodźmy tam na zewnątrz. Całą budę tutaj, jak widzicie, są gołe blachy, takie brzydkie zasłonienia, to są otwory fabryczne, ktoś tam pozasłania taką czarną taśmą, żeby chyba nie wiało zimno albo coś. Będę robił taką, to się nazywa wykładzina niby samoprzylepna, ale to jest taki filtr samoprzylepny. Zajebiście mi się to podoba. Normalnie tak mi się podoba i wszystko tu wykleimy, całe drzwi, sufit, całą podsufitkę też ściągnę, też wykleję w tym temacie. Założę tu jakieś oświetlenie LEDowe. No i takie mam właśnie plany. No a na sam wpierw będę zakładał Webasto. Będę się właśnie za to zabierał tuż. Chciałem właśnie Wam pokazać, jaką maszynkę zakupiłem do swoich van life'ów. I nie tylko, bo to będzie służyło do wożenia rodzinki, wiadomo. Dlatego szukałem longa 9-osobowego. Myślę, że furka się sprawdzi. A ile dałem? Nieważne. Moja tajemnica. Nie chcę, żeby spekulanci mówili za dużo, za mało. Niech to zostanie moją tajemnicą. Trzymajcie się. Do następnego.